Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj w Nowym Jorku, jesteśmy na północnym Manhattanie. Zabieram Was tutaj do sklepu. Idziemy zobaczyć, jakie są ceny obecnie w Nowym Jorku. Zrobiłam to też 2 lata temu, natomiast teraz w związku z inflacją i zmianą całego świata po pandemii, te ceny są troszkę inne. Jest drożej. Także pokażę Wam dzisiaj, jak drogi jest naprawdę Nowy Jork. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Za mną akurat teraz pani idzie też z wielkim wózkiem, a ja mam tutaj mój wózek, bo mam go od czasów Bronxu, pani się tam zatrzymała, a ja tutaj mam swój wózek, który mam od czasów Bronxu, a który super mi pomógł. Teraz pani przejeżdża. A który super mi pomógł w ogóle w życiu, nawet w przeprowadzkach mam go już ile? 5 lat? 4 lata. Także idę z moim wózkiem teraz z kolei ja na zakupy. Dowód na to, że nowojorskie ulice są czasem czyszczone. Mam już jeden odcinek tutaj, dosłownie z tego samego sklepu, ale nakręciłam go 2 lata temu, a wiadomo, przez 2 lata te rynki, w ogóle zaopatrzenie i gospodarka i układy światowe, wszystko się bardzo pozmieniało i my to odczuwamy tutaj, wiecie, w Nowym Jorku również. To nie jest tak, że tylko Wy w Polsce to odczuwacie, natomiast 20% inflacji w Polsce to jakby nijak się ma do tych tutaj paru procent, poniżej 5% jest ta inflacja, także no ale różnie to bywa w ciągu tych właśnie 2 lat. Na pewno te ceny bardzo znacząco podrożały w Nowym Jorku. Ja sobie też zresztą z ciekawości później porównam te ceny w obu odcinkach. Ale dzisiaj nie będziemy tylko i wyłącznie rozmawiać o cenach w sklepach, bo też opowiem Wam na przykład o czynszu, ale też chcę Wam pokazać jedną z pierwszych rzeczy, które zrobię teraz, to pokażę Wam, bo ostatnio miałam COVID, przez 10 dni siedziałam w domu, dlatego teraz idę na zakupy, bo muszę po prostu, już mam pustki w lodówce totalne, ale też kilka razy w ostatnim miesiącu, 2 zdarzyło mi się właśnie zamówić coś online. My mamy tutaj kilka takich stronek, ja akurat używam Seamless, tak jak w Polsce jest pyszne.pl. Tak, tutaj ja mam taką aplikację, nazywa się właśnie Seamless i na tej aplikacji zamówiłam sobie kilka razy właśnie jedzenie, także teraz Wam będę pokazywać, ile za co zapłaciłam, żebyście mieli możliwość zobaczyć, jak kształtują się te ceny w Nowym Jorku, jeśli na przykład idziecie sobie do knajpki coś zjeść. Także ja teraz chwilę pokażę Wam tutaj te moje okolice, pokażę Wam dom, w którym niegdyś mieszkał Waszyngton, pokażę Wam tutaj te moje na północy Manhattanu brownstone buildings, także Wy sobie chwilę oglądajcie, a na drugiej połowie ekranu będę pokazywać właśnie, jak to jest z jedzeniem w restauracjach, ile kosztują takie posiłki na wynos. To są moje ostatnie zamówienia z ostatnich 2 miesięcy. Dla mnie samej zazwyczaj zamawiam. Na przykład zobaczmy tutaj, zapłaciłam $45, bo zamówiłam sobie 2 przystawki, kolę i główny posiłek i razem później z napiwkiem dla kierowców, bo jednak warto dawać te napiwki, zwłaszcza po covidowo. Dałam $5, 12%, co i tak jest mało, bo powinno się dawać między 15 a 20, no ale siedzę cały tydzień w domu, nie zarabiam przez COVID, więc no $45 to i tak, no ale takie jedzenie na przykład na 2 dni mi starcza, dlatego specjalnie 2 przystawki wzięłam, żeby mi starczyło na 2 dni. Dalej na przykład tutaj miałam jeden mały posiłek, tak, że tylko jeden zestaw indyjski, $22,5 za jedną osobę. Tutaj zamawiałam dla 4 osób. 3 burgery, 4 burgery w sumie i 2 kole. Razem $75 za 4 burgery i 2 kole. $75. Tutaj natomiast tylko dla mnie 22,5, a to samo co tam zamawiałam, bo takie dobre było, że jeszcze raz zamówiłam, no ale powiedzmy na przykład tutaj tajskie jedzenie, cola, spring rollsy i pad thai
razem 19,5, bo jeszcze jakieś promo dostałam, że minus 4 dolary. I tam jakiś też mały napiwek dałam. Jak siedzę w knajpach, to daję większy napiwek, a jak tylko odbieram, bo te rzeczy wcześniej odbierałam, a teraz mi dowozili, na przykład tutaj już 40 dolarów zapłaciłam, no ale to też sushi. Kupiłam sobie sushi z deserem smażonym bananem, no ale zobaczcie, jest total, czyli byłoby 29,50, ale do tego dochodzi podatek prawie 3 dolary, dowóz 2 dolary, opłata za ten serwis, który używam, no i tutaj już dam 14% na piwku, prawie tam 5 dolarów. Także no różnie, ale to poniżej tak 20 to ciężko. Tutaj na przykład będzie poniżej 20, bo to tylko połki, czyli taka micha. O nie, zobaczcie. Za co tak dużo zapłaciłam? A, bo jeszcze jest opłata za dojazd, podatek, napiwek, tak, 24,5. A jakbym poszła tam i bym kupiła to na miejscu, to bym nie zapłaciła pewnie tych, ani tipu bym wtedy nie dała, bo od pani w okienku kupuję, ani service fee, ani delivery fee, ale wtedy się źle czułam, więc chciałam, żeby mi to przyjechało do mnie do domku. No ale tak, takie są realia, że za średnio 20 dolarów się zje coś samemu na jedną osobę. To jest właśnie ta rezydencja, w której kiedyś mieszkał Washington. Teraz 2 kotki siedzą, jeden biały, drugi czarny. No więc oczywiście na takie rezydencje obecnie nikogo w Stanach nie stać. Może nie nikogo, ale na pewno ciężko o taki dom w tym stanie, Nowy Jork. Powiem Wam, że moja koleżanka ostatnio szukała mieszkania dwupokojowego. Najtańsze opcje, jakie znajdowała w ogóle w Nowym Jorku, to $5000 za miesiąc. Także wyprowadzili się w końcu do New Jersey. Ja płacę za swoje mieszkanie wciąż to samo, co płaciłam. To znaczy wynajęliśmy to mieszkanie w 2020 w marcu, zaraz przed pandemią. To jeszcze mnie nie dotknęła ta podwyżka cen, która nastała. Ale u nas też tutaj, słuchajcie, wszystkie ceny poszły w górę. Ja wciąż płacę za moje mieszkanie tyle samo, ile płaciłam ponad 2,5 roku temu, tak, już prawie 3 lata tam mieszkam. To wciąż płacimy tyle samo, $2000 miesięcznie. Natomiast gdyby teraz nas wykościli na przykład z jakiegoś powodu, albo byśmy się wyprowadzili, to założę się, że to mieszkanie będzie co najmniej za 3000 wystawione, bo po prostu teraz ceny tak po prostu niesamowicie poszły do góry. Wszystkiego, ale najbardziej to właśnie widać w mieszkaniach. Nawet jakbyśmy chcieli z facetem znaleźć jakieś lepsze mieszkanie, wyprowadzić się, to czy warto płacić 2-3 razy więcej, żeby żyć jakby w jeszcze lepszych warunkach, gdzie już lubi się swoje warunki, prawda? Także ceny mieszkań jak najbardziej są bardzo wysokie, nawet ceny pokoju. Mam taki odcinek, ile trzeba zarabiać, żeby przetrwać w Nowym Jorku. Czyli taka totalnie minimalna, tylko po to, żeby móc jakby żyć od czeku do czeku, czyli od pensji do pensji, tak? Tam opowiadam właśnie o tym, że pokoje są tak nawet za $700, tak? Gdzie teraz, słuchajcie, za $700 to nie wiem, czy coś się wynajmie, nawet pokój. Teraz to tak średnio trzeba liczyć minimum $1000 na osobę, nawet na pokój, a jak jesteście parą, na przykład 2 osoby, to też kawalerki poniżej 2000 nie znajdziecie, a ja płacę za jednopokojowe mieszkanie 2000, ale tak jak Wam mówię, COVID wszystko zmienił, także teraz te ceny i hoteli, i mieszkań, i pokoi są bardzo, bardzo wysokie niestety. Wchodzę teraz w taką piękną uliczkę Sylvan Terrace, nagrałam tutaj jeden z odcinków, też właśnie naprzeciwko tego domu, gdzie mieszkał Washington, także fajna okolica. Wiecie, co jeszcze jest duże ma znaczenie w tym, jakie ceny są wysokie w Nowym Jorku, mam wrażenie, dla Was? To, jak bardzo złotówka spadła w porównaniu z innymi walutami, jak dolar się mocno teraz trzyma. Nie pamiętam ostatnio, kiedy był za 5 zł. Pamiętam, jak był za 2,50, ale nie pamiętam, żeby był za 5 zł. Także to też jest ten fakt, że czasem nawet dolar teraz stoi wyżej niż euro, więc też to podróżowanie dla Was po Nowym Jorku i w ogóle po Stanach
jest o wiele droższe. Coś, co na przykład hotel, teraz to nie słyszałam, żeby się dało znaleźć tańszy na 2 osoby niż $200, prawda? No to teraz to już nie jest tam 800 zł, tylko już jest 1000 zł. Jest różnica, jak było za 4 zł, a jak jest za 5 zł ten dolar. Także to też zdecydowanie na pewno dużą rolę tutaj odgrywa w tych cenach dla Was, jak Wy je odczuwacie. Teraz już będę tutaj robić dźwięki tym moim wózkiem z Bronxu. Także widzimy się zaraz bezpośrednio już w sklepie i zobaczymy, jakie są ceny obecnie produktów. Bardzo lubię kombuczę. $4. Teraz tak. Ciężko znaleźć dobrą jakość produktów, to wiecie, prawda? Organiczne są specjalnie oddzielnie pakowane i są o wiele droższe. Na przykład tutaj $6 za kilka, raz, dwa, trzy, cztery, 5 pomidorów za $6. Te już są tutaj zepsute, to ich nie biorę. No ale widzicie, jak w plastik wszystko popakowane. No nie widzę tutaj ładnych pomidorów, a chciałam sobie zrobić dzisiaj sałatkę i rosół. Także na to szukamy rzeczy, na sałatkę i na rosół. Wezmę sobie... To też nie wyglądają za świeże. Kurczę, no co jest? Wezmę sobie... Dobra, wezmę sobie jedną paprykę. 2,50 za funta. Takie wyglądają fajnie, ale słuchajcie, takie opakowanie $7. No dobra, ale chociaż wyglądają na soczyste. Potrzebuję jeszcze do tego jakieś sałaty tutaj. Ten chyba wygląda na najświeższy tutaj. 2 za 5, a nie wiem za ile jedna, ile za jedną. A to się okaże i tak przy kasie. I tak są przecież te taksy tutaj, także kupa kasy to jeszcze trzeba dodawać za każdym razem. Kończę COVID, znaczy w sensie już jestem po-covidowo, ale witamina C mi się przyda. 5 cytryn za $2, a ja chcę jedną, no to trudno, wezmę sobie po prostu jedną. Potrzebuję też warzywek na rosół. Tutaj sobie kupię takie już gotowe i tam jeszcze jest seler, o. Wezmę sobie takiego selera. Akurat świeże. Is this one fresh or this one is old? Old? Fresh. Take from there? Thank you. Pan powiedział, że ten jest świeży. To biorę świeżego. Zawsze trzeba się też zapytać, nie wiadomo. O, może od razu sok sobie w takim razie wycisnę, jak mają też imbir fajny. Dobra. LOL. Koniecznie cebula do rosołu. Dobra. Jedna cebula kosztuje 1,50, czyli w tym momencie za tą cebulę na polskie zapłaciłam 7,50 zł. Elo, amerykańskie ceny. Wezmę sobie trochę kiwi. Gdzie te kiwi? Tutaj są 4 za $2, czyli za 10 zł będę miała 4 kiwi. Smaczne 10 zł. Kiedyś mieli tutaj takie zestawy na zupę, ale teraz widzę, że jedyne co to są takie właśnie zestawy na zupę warzywną, a ja chcę rosołek. Więc nie, no ale zobaczcie też, ile wszystko popakowane w plastik, nie? Albo to jest co? Spaghetti squash green, tak? Czyli za zrobienie takiego ala spaghetti ze squashu za 4,22. Zamiast kupić sobie takie jedno za $2, to płacą jeszcze za usługę, płacisz. Na przykład tutaj $4,5, nie? Za to, że ci zrobili takie świderki. Niesamowite to jest. Wymyślili dodatkowy biznes. No zobaczcie. Marchewki 3,60 tylko dlatego, że są właśnie tak pocięte, no ale samemu też tak sobie można, nie? Ja kupiłam teraz chyba taniej całą torbę marchewek niż to. No ale taki rynek. Jak widać oczywiście też to jest latynoski sklep, tak jak w mojej dzielnicy.
Tutaj na przykład są platany, które uwielbiam, ale akurat nie będę dzisiaj robić. Też podrożały o $1 przez ostatnie 2 lata, odkąd tu robiłam zakupy. Wezmę sobie gotowego kurczaka z rożna, żeby nie gotować aż tak dużo dzisiaj, bo i tak gotuję tylko na 2 dni. 10 dolców za gotowego kurczaka z rożna. Także zabieram go do swojego koszyka, który jest po drugiej stronie sklepu. Udało się. Jeszcze biorę turnip po angielsku. Nie wiem, rzepa to jest po polsku? Dobre to jest na rosołek. Coś jeszcze myślę, co tutaj jakieś zielska może na rosół wezmę. Jakieś koperki, te sprawy. Mają pietruszkę fajną, także wezmę sobie pietruchę do rosołu. Cena $2. 10 zł za taki pęczek pietruszki. Nie mam pojęcia, co te słowa oznaczają, ale to też są takie trochę przyprawy, wiecie, latynoskie niektóre. To jakaś Jamajka. To są goździki chyba, chia to wiadomo. Bardzo ciekawe, kurczę. Pełno tego. Połowa nie wiem naprawdę, co to jest. Eukaliptus jest nawet, wow. Koniecznie coś, co zawsze kupuję, gluten free wrap. Uwielbiam je. Robię sobie tortille takie bezglutenowe, super. Teraz nie wiem, ile to kosztuje, muszę zobaczyć. $5,79, czyli prawie za $6 takie tortille. A tutaj idę dalej coś zobaczyć zamrożonego może sobie. Oczywiście ważne jest, kostki do rosołu są ważne. Takie $1,50, czyli 7,50 za 20, nie 26 takich kostek do rosołu, słuchajcie. Wow. Tutaj pierdółki, których akurat nie potrzebuję. Wchodzę w kolejną. O, tu mam kilka rzeczy do kupienia w tej alejce. Wezmę sobie czekoladki do wrzucania. Semi-sweet chocolate, super. Za $3,29 promocja. Szukam rodzynek, ale coś nie mogę znaleźć. Uwielbiam rodzynki używać do wszystkiego praktycznie. Zaraz pewnie gdzieś znajdę. Ale tak, takie są ceny, jak widzicie. To biorę dla mojego brata, bo jak to był, bardzo mu zasmakowały. $6,5. Lecimy dalej. Teraz mięsko może, co? Na zupkę. Z mięsem sytuacja jest w Stanach o tyle skomplikowana, że jest beznadziejnej jakości. Kurczak nie smakuje tak samo tutaj, co w Polsce, więc... A jeszcze ten sklep tutaj należy do takich tańszych, więc nie ma jakiejś super jakości. Normalnie to, co bym wzięła na przykład, to kilka udek kurczaka tego typu. To są nóżki kurczaka, okej, nóżki. Tam są udka może, też nóżki. No ale takie właśnie bym sobie wzięła, o takie za $6,50 i tylko, że to jest do 20, to jest starsze, o tam jest świeższe. Widzicie, wystarczy patrzeć się na daty. Ten jest do 22, ten jest do 20, także starszy. Wezmę ten świeższy i po prostu wrzucę to do kurczaka za $5,60. Ale jakby to było organiczne, jakby to nie był syf, bo ja wiem, że ja w tym momencie kupuję syf, ale po prostu nie mam tutaj innej opcji. Jakby to nie był syf, to zapłaciłabym 2 razy więcej, czyli nie 5 na przykład, a 11. Jeszcze potrzebuję jajek. Jajka to będą tutaj. Tu są jajka. Patrzcie na ceny jajek na przykład, organiczne zawsze biorę takie jajka. No to tu już moje na przykład poszły do 7. Wow, jeszcze ostatnio płaciłam $5,99, tak jak za te. A tu już te nawet 7,7. O kurczę, $9 za jajka? Wow. Które wybrać? Dobra, wybieram te za $7 poza klatką. Dobrze. Tutaj takie coś bardzo lubię. To się dodaje do prania, a to się rozpuszcza. $9.
No właśnie te takie rzeczy do sprzątania, czy do czyszczenia chałupy, czy do mycia właśnie ubrań, to też strasznie jest drogie. Zobaczcie na przykład. To jest zwykły Clorox, zwykły chlor, a kosztuje 8 dolców, nie? Pranie jakbyście chcieli robić, to oni tutaj głównie używają w płynie detergentów, to ten jest na przykład tani za 4,50, no ale już takie znane marki typu Ajax, mniejszy to jest, a kosztuje 5,79, nie? Także te ceny tych wszystkich produktów też są bardzo drogie. Dobre nie są, wręcz przeciwnie. Ale mam, kurczę, swój cały wózek przy sobie z Bronxu, to mogę kupować takie ciężkie rzeczy. Może coś sobie kupię z tych rzeczy ciężkich. Wzięłam sobie odpychacz do rur za $4, tylko że pamiętajcie, ja później idę do kasy i to jeszcze się okazuje, ile to naprawdę będzie. Tu z tych rzeczy coś potrzebuję. Chyba potrzebuję płyn do mycia naczyń. Jakiś taki duży sobie wezmę. O, taki Ajax duży lubię na przykład. To taki wielki Ajax za $6. Ile to jest pojemności? 1,5 litra za $6. To będzie dla Was ciekawe. Mydło takie w płynie duże, 1,5 litra, 9,29. Ja je właśnie zaraz kupuję. 9,29 za mydło. Wow. Wezmę też sobie od razu papier toaletowy. 12 rolek za $12. Shopping z Oleńką w Nowym Jorku. Biorę sobie też chlebek, ale nie jestem w stanie powiedzieć, ile kosztuje, bo nie było ceny, ale domyślam się, że pewnie $7. A tutaj biorę sobie też masło, takie, słuchajcie. Wezmę sobie od razu 2, żeby jedno zamrozić. Jedno masło kosztuje $8. Lubię jeździć do polskiego sklepu po takie rzeczy jak miód czy dżem, ale skończyły mi się, kurczę, właśnie te polskie dżemy, więc takie sobie lubię kupować. One kosztują 5,90, czyli prawie $6. Teraz myślę, które będzie najfajniejsze. Chyba raspberry. Tak, wezmę sobie albo strawberry. Dobra, strawberry biorę. Mamy tu mały korek. Chyba muszę odjechać. Wrócę tutaj z drugiej strony. Zakorkowało się. Jak już mam ten swój koszyk wielki, to wezmę sobie wodę też. Będę od razu miała. Słuchajcie, kiedyś ta woda kosztowała przed pandemią $2, a teraz ta sama woda za 2,39. A właśnie się zastanawiam, czy ta sama woda, czy zmniejszyli pojemność. Bo to też jest teraz sztuczka, którą robią. 3 litry. No to chyba dalej to samo, tu nie zmienili. Poland Spring od źródła gdzieś chyba w Massachusetts albo gdzieś to jest, nie jest napisane, ale gdzieś w tych takich to jest jakieś takie źródło właśnie. W każdym razie nie chodzi o naszą Polskę, to chodzi o jakieś źródło albo w Massachusetts, albo gdzieś. Ostatnio z Anią rozmawiałam na moim kanale odnośnie życia w USA. Zobaczcie, takie duże mleko za $5 bez laktozy, ale na przykład takie mniejsze mleka, 1/4 galonu, czyli litr za $2, nie? Czyli możesz kupić sobie albo litry za $2, albo 4 litry za $5. A ja kupuję takie, jak pan teraz kupuje, migdałowe mleko. Tutaj mam w tym prawie 2 litry i płacę $6. Także tamci płacą, mogą normalne mleko pić, nie czują się po nim fatalnie. Za $2 piją, a ja płacę ponad 6. Chcę też sobie kupić olej kokosowy. Pytanie, który ten lubię.
Non-GMO $9,5 za taki słoiczek. Co to jest canola po polsku? O, ależ wygoogluję. A, rzepak. Olej rzepakowy, czyli super, nawet lepiej. Olej rzepakowy 5,50. Zapchałam całą kasę pani. I zaczyna się pakowanie. Zaraz rachunek jeszcze w detalach sobie zobaczymy, ale wyszło $182. Już po zakupach, 2 lata temu, jak poszłam do tego sklepu też zrobić właśnie sobie zakupy i to na tydzień, gdzie teraz nawet, znaczy teraz dużo rzeczy takich do domu pokupiłam, ale słuchajcie, wtedy zapłaciłam $100, a teraz kupiłam sobie tak naprawdę obiad na 2 dni. Zrobię sobie rosół, zrobię sobie kurczaka z rożna, $182, nie? No ale tam będzie kilka rzeczy, które mi na dłużej zostaną, wiadomo. Natomiast to i tak jest sporo. Patrzę na ten rachunek, jeszcze Wam go tutaj z boku wrzucam. Zastanawiam się, co tak tyle kosztowało, no ale... Nic w sumie, te wszystkie rzeczy naraz. Podatku zapłaciłam $6,5, więc nie najgorzej. No, to nie jest tak, że tutaj coś było naprawdę takiego drogiego, po prostu te zakupy takie generalne są drogie. Najdroższy był papier toaletowy za $12. No ale srać trzeba. No dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę cenowo ten Nowy Jork. Nie jest, słuchajcie, łatwo. Nie jest łatwo nie tylko dla Polaków, jeśli chodzi teraz o kwotę, ile kosztuje dolar, ale jest też ciężko tutaj dla nas, nowojorczyków, bo ceny rosną niewspółmiernie szybciej do tego, ile ludzie zarabiają i ile wzrastają ich zarobki. Dlatego, no niestety, ale żyje się też tutaj ciężej po prostu, jeśli chodzi o ceny. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, a zostałaś do końca tego odcinka, zasubskrybuj. Pomóżmy YouTube'owi z tym algorytmem. 80% moich widzów nie jest zasubskrybowanych i zdarza się to z odcinka na odcinek, także upewnij się, że masz tą subskrypcję na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Zobaczę, na jaką przygodę Was zabiorę następnym razem. Do zobaczenia, na razie, hej! Ojejku, akurat te wszystkie gołąbki poleciały, ale ślicznie. Jakieś 3 sekundy za późno po moim zakończeniu, no ale trudno. Można zakończyć kilka razy. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. O.